Chcemy czy nie chcemy, Cyberpunk 2077 już przeszedł do historii. Nie za sprawą samej gry, ale za tak szeroko zakrojony marketing, jakiego na świecie nie było. Ludzie będą pisać o tym książki, jak i prace magisterskie, a case Cyberpunka będzie komentowany na różnorakich kursach jako przykład wielobiegunowego podejścia do promowania produktu. Czy marketingowcy wykonali pracę na tyle dobrze, aby Cyberpunk osiągnął spodziewaną sprzedaż? Podobno tak, ale sytuacja jest tak dynamiczna, że na tę chwilę, kiedy to oglądasz, może być inaczej. Ale jest to temat na zupełnie inny film. Tymczasem zapraszam na recenzję chłodnym okiem, ale zawsze szczerze, Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. Dziś już wiemy, jak to z tym Cyberpunkiem jest. Społeczność graczy grzmi na Metacritics, a recenzenci zachwalają pod niebiosa. Polaryzacja ocen nie wzięła się znikąd i faktycznie Cyberpunk to morze przedziwnych bugów, glitchy i błędów, ale z drugiej strony to świetna, wciągająca historia pełna ciekawych postaci i wciskających w fotel wydarzeń, więc jak to jest? No, ja też chcę sprawdzić. Wcielamy się w bohatera o dość przydługim imieniu V. Na początek w najbardziej rozbudowanym kreatorze ever możemy stworzyć naszego własnego cyberpunkowego wymiatacza. Mnie tamte kreatory nigdy nie pociągały, więc wybrałem defaultowe ustawienia i kliknąłem dalej. Ale osoby, które lubią dbać o najmniejszy detal, mogą tam spędzić długie godziny. Można nawet wybrać długość penisa i to, czy bohater jest obrzezany, czy nie. Choć stulejarze mogą czuć się pominięci, bo takiegoż penisa trochę zabrakło. W zależności od wyboru naszej drogi życiowej dostaniemy inny początek i w zasadzie na tym różnice się kończą. Czy chcemy być typowym dzieckiem z ulicy, korposzczurem czy nomadem gryzącym piach i ścierającym komary z zębów. Wybór należy do nas. Ponadto wybór będzie miał wpływ na kilka mniej istotnych kwestii dialogowych. Tak czy tak, wskutek splotu wydarzeń, V dostaje specjalny chip, który ma z jednej strony całkiem dobre właściwości, a z drugiej no nie bardzo. Na chipie wgrany jest konstrukt Keanu Reevesa, z którym V będzie mógł gadać, karmiąc swoją schizofrenię. Nie będę zdradzał, jak potoczą się losy V, bo to zależy już w pewnej mierze od nas samych. Misje fabularne to majstersztyk. Dochodzą tutaj wręcz genialne pomysły jak Braindance, który umożliwia odtwarzanie obrazu z czyichś gałek ocznych. Jest to tak dobrze rozwiązane, że gdyby istniało naprawdę, nie wyobrażałbym sobie tego inaczej. Zadbano o każdy szczegół, na przykład o to, że nie widzisz rzeczy, których nie widzi postać. Rewelacyjna sprawa, choć jak mniemam, inspirowana remiksowaniem pamięci z Remember Me. Ruchy, kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Ten cały Braindance bardzo przypomina główny motyw z filmu, gdzie scenariusz napisał James Cameron. Strange Days chyba? Historia jest bardzo dobra. Widać, że mamy tutaj to, co najlepsze było w Wiedźminie. Główny trzon fabularny to pełne napięcia misje, dość silnie oskryptowane, ale też pompujące adrenalinę do żył. Ciężko mi się do nich przyczepić. Są logiczne, mają sensowne uzasadnienie. Do tego zróżnicowane i oferujące coraz to nowe doznania i to jest świetne. Obok głównych misji mamy oczywiście zadania poboczne, które niestety już tak dobre nie są. Owszem, zdarzają się świetne questy, ale zazwyczaj to wejdź tu czy tam, ukradnij, zabij, uratuj. Sztampa. Jednakże w tej sztampie jest też pewna głębia, bo questy mają swoją kontynuację w kolejnych questach i to jest całkiem fajne. Ale ponownie, do questów z wieśka sporo jednak brakuje. Na przykład takie questy z cyberpsychozą polegają na punktowaniu kolejnych koleżków rozrzuconych po mapie, czyli takie walki 1 na 1 z dopakowanymi cyberpsycholami. Owszem, rozwija to jakąś historię w tle, jak większość questów pobocznych, ale przykryte jest to powtarzalnymi i niezbyt ciekawymi zadaniami. Faktem jest też, że w części questów mamy pewne wybory i mają one jakieś tam konsekwencje, ale nie są aż tak odczuwalne jak w Wiedźminie, gdzie puszczenie rodziny z opanowanej przez zarazę wioski jakiś czas później powodowało wymarcie innej osady. Te daleko posunięte w czasie konsekwencje były świetnym patentem u Geralta. U V wybory powodowały u mnie wzruszenie ramion. Gra też kilka razy wyzwoliła we mnie emocje,
emocje, pozwólcie, że przytoczę ten przypadek. Misja polegała na odbiciu dziewczyny od koleżków, co nagrywali jej emocje, torturując ją. Choć w całej grze w sumie starałem się nikogo nie zabijać, tutaj coś we mnie pękło. Wyrżnąłem wszystkich do nogi. Nawet tych, co byli nieprzytomni, zaszlachtowałem bez litości, aby nikt nie wyszedł z tego cało. Niewiele gier wpłynęło na mnie w taki sposób. Zazwyczaj głównym bohaterem gier z otwartym światem jest właśnie ten świat. Tutaj pięknie przygotowane miasto Night City, którego architektura narodziła się w wykręconych mózgach jakichś szalonych architektów. Miasto pełne neonów, blichtru, wysokich wieżowców, ale i slumsów, podejrzanych uliczek i biedy. Kontrast został pokazany fantastycznie i miasto to jedna z najlepszych miejscówek, jakie kiedykolwiek powstały w grach. Night City to też pewne regiony różniące się od siebie i to doskonale widać. Pierwsze odwiedziny w Pacyfice i od razu poczujesz syf na ulicach, jakiego wcześniej nie doświadczyłeś. Niestety, w dużej mierze samo miasto to trochę taka tekturowa atrapa. Budynki są, ale drzwi wszędzie pozamykane. Czasami jakiś typ nawołuje do wejścia do jakiegoś lokalu, którego drzwi są zamknięte na głucho. To jest idealna alegoria miasta z Cyberpunka. Dużo wszystkiego, ale to jakieś takie puste. Owszem, do pewnych budynków wejdziesz, ale zazwyczaj są one powiązane z jakąś misją. Po mieście łażą dziesiątki ludzi. Tutaj CD Projekt ponownie pokazał klasę. Przyglądając się modelom NPC-ów z bliska, nie sposób nie zachwycić się detalami. Każdy z nich mógłby być głównym bohaterem w jakiejś innej grze. Wszczepy, ubrania, fryzury, twarze, no po prostu szał. Ale są to manekiny snujące się bez celu po ulicach. Często idą w prawo tylko po to, aby dokonać obrotu i iść w lewo, bez sensu i bez celu. Czasami znajdziemy jakichś typów, co wykonują jakieś czynności, ale jest tego bardzo mało i często się powtarza. Zazwyczaj tylko po prostu łażą. Próba zagadania z kimkolwiek sprowadza się dosłownie do jednej linijki randomowego tekstu. Dużo brakuje w tej materii do specjalistów od takich gier jak Rockstar czy Ubisoft, gdzie czujesz, że postacie są częścią lokacji, a nie wstawionymi randomowo kolorowymi robotami robiącymi sztuczny tłum. Dobra, przejmuję ten filmik, bo już nie mogę tego słuchać normalnie. Każdy NPC w tej grze ma swój cel. Po prostu większość ma na celu chodzić w prawo, a potem w lewo. Tak jak każdy, kto zapomni klucza od mieszkania. Tak jak ten Smog na przykład. I co, już powie sobie, że zapomniał? I się wraca. No, normalne. Cyberpunk 2077 również nawiązuje mocno do idei gibsonowskiej, znanej chociażby z trylogii Ciągu. Oznacza to, że wkraczasz do dziwnego świata, w którym nikt nie będzie cię trzymał za rączkę. Bohaterowie wiedzą co i jak, znają świat i zasady, które nim rządzą. Ty czujesz się jak turysta w głowie bohatera, dopiero z czasem odkrywając również rządzące nim zasady. Bardzo mi się ten element podobał i udało się tutaj to doskonale przemycić. No dobrze, ale Cyberpunk to RPG, a systemów RPGowych jest tutaj sporo, aż nie wiem od czego zacząć. Rozbudowa postaci dzieje się na 5 atrybutach, a te mają kolejne drzewka. Ilość perek potrafi przyprawić o ból głowy. Oczywiście możemy decydować, czy nasz bohater będzie chodzącą maszyną do zabijania, nieuchwytnym duchem, czy hakerem mózgowcem. W zależności od naszych wyborów, każde zadanie możemy przejść wedle tego, jaką mamy postać. I tutaj kolejny raz gra bardzo mocno plusuje. Mamy rozwinięte umiejętności stealth, przemkniemy obok przeciwników. Jeśli nie mamy, możemy zhakować pobliskie urządzenia, odwracając uwagę i zajść od tyłu delikwenta, zabić go lub oszołomić i wrzucić do kosza na śmieci. Albo zaczaić się na górce z potężną snajperką i punktować typów biegnących ku nam jak owieczki na rzeź. Albo wyposażyć się w ostrza modliszki i rozpocząć szalony taniec, ciachając na lewo i prawo. Możliwości jest tak wiele, że nie raz i nie dwa kiwałem głową z uznaniem, gdy nawet przy jakimś tam kolejnym pobocznym, mniej znaczącym questie miałem tyle możliwości dotarcia do celu. Szacun, duży szacun. W trakcie misji, questów czy po prostu bujania się po mieście zbieramy setki przeróżnych klamotów. Znamy to z wieśka, od pierdół typu soczki czy owoce, po drzazgi zawierające informacje tekstowe, broń, ubrania, modyfikacje do broni. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Vi wszystko upycha do kieszeni, niczym jakiś szalony święty Mikołaj upychający prezenty do wora. Ilość badziewia zbieranego podczas rozgrywki jest tak ogromna, że nie poznałem przeznaczenia wielu z nich. Niestety tutaj też
też daje się we znaki kiepskie menu. Poruszanie się nim na konsoli męczy, a zarządzanie np. sprzedażą ubrań w przydrożnej budzie powodowało, że krew mnie zalewała. Archaiczny i siermiężny interfejs, w którym chciałem przebywać jak najmniej z racji swojej upierdliwości. Wszczepy to integralna część cyberpunka. Zmieniają człowieka w maszynę, dorzucając unikalne umiejętności. Jest tego trochę, ale też będzie kosztowało. Lepsze gały, nogi, ręce, układ immunologiczny. Jest tego dużo i każdy zrobi sobie własnego cyberzioma, o jakim marzy. Zajmują się tym wyspecjalizowani lekarze, którzy podrasują nam to i owo. Vi oczywiście jest też hakerem, może włamywać się do automatów z żarciem czy do komputerów. Jednakże umiejętności nie ograniczają się tylko do tego. Dobrze rozwinięte umiejętności hakerskie pozwolą restartować optykę wroga, wyłączać wieżyczki czy kamery, a z czasem coraz inne ciekawe cuda. Fajne, bo wszystko możemy robić na odległość bez brudzenia sobie rączek, a każda czynność jest nagradzana punktami doświadczenia w zależności od tego, jak przeszkodę pokonamy. Inne punkty dostaniemy, gdy rozbroimy minę ręcznie, a inne jak zrobimy to na odległość. Bardzo fajna sprawa. Jeśli opływamy w hajs jak jakiś sułtan internetów, możemy go przeznaczyć na przykład na kupno nowej furki, bo po Night City po ulicach łażą tylko manekiny. Prawdziwi wymiatacze bujają się w wypasionych furach. W każdej chwili możemy przywołać nasz samochód, który sam przyjedzie nam niemal pod nogi. O ile samochody to jeszcze okej, tak widok jadącego bez kierowcy motocykla wywołuje delikatny uśmieszek. Jak jesteśmy jakimś cyberbiedakiem i nie mamy furki, możemy ukraść komuś furę, wywalając kierowcę na bruk. Co też nie jest takie proste, bo aby ukraść lepsze furki niż Cyber Cinquecento, trzeba mieć odpowiednie umiejętności. Oczywiście nasze nielegalne działania nie ujdą nam płazem. Pojawi się policja i tutaj kolejny problem. Policja po prostu teleportuje się za plecy. Jest to dość słabe, bo tak można by było uciec czy przygotować jakąś pułapkę, a tak po prostu pojawiają się znikąd i walą z czego popadnie. Kiepsko. No co za bzdura. W 2077 NCPD ma posterunkowe teleporty. AI przesyła tam funkcjonariuszy bezpośrednio z dokładnością do 3 metrów. Jak Spock w Star Treku, tylko bez tych wszystkich światełek i mikstur. To nie bug, tak powinno być. Również nie za dobrze działa GPS. Skomplikowanie miasta ma jednak swoją cenę. Często prowadzi nas jakimiś dziwnymi drogami, czasami nie jest to za czytelne, a czasami po prostu gubi drogę i pokazuje nie wiadomo co. Jeśli mamy już tą furkę, możemy ruszyć za miasto. To terytorium nomadów i kolejne questy. Tutaj poczujesz się jak Mad Max, przemierzając pustkowia, walcząc z napotkanymi lumpami, czy odwiedzając podejrzane motele. I tutaj chciałbym ponownie wspomnieć, że miejscówki to klasa sama w sobie. Zadbano o wiele detali, na przykład to, że wokół miasta ciągną się kilometry wysypiska, które trzeba przyznać, że przy okazji robi spore wrażenie. Na pustkowiach czuć ten zew przygody, gdzie kolejna chałupka na horyzoncie może skrywać coś ciekawego. Zazwyczaj nie skrywa nic poza kolejnymi klamotami, ale i tak łudziłem się za każdym razem przy każdej kolejnej mijanej chatce. Jeszcze kilka słów o zadaniach pobocznych. W zasadzie nie ma ich aż tak wiele. Minigierki są no w sumie 3. Mocno średnie walki uliczne na piąchy, wyścigi połączone ze strzelaniem, w których nie ma zasad, ale przeciwnicy są fair play i jak za daleko odjadą, to dadzą po hamulcach, abyś miał szansę ich dogonić, i hakowanie systemów. To ostatnie z kolei jest mało pomysłowe i dość prymitywne. Wciąż tutaj wzorem pozostaje Deus Ex, który rozwiązał to w bardziej elegancki i wciągający sposób. Warto wspomnieć, że w Night City nie odwiedzisz cybercyrulika, aby przystrzyc cyberwąsa, więc to, co zaprojektujesz na początku dla swojego V, jest już niezmienne, więc miej to na uwadze. Z zadań masz na przykład miejscówki z przestępstwem, które polegają na wyrżnięciu wszystkich i zebraniu jakiegoś śmiecia, lub dla odmiany rozboje, gdzie musisz wyrżnąć wszystkich i zebrać jakieś śmieci. No pod kątem aktywności pobocznych Cyberpunk nie powala. Są jeszcze znajdźki, na przykład
np. graffiti, zadania poboczne, które polegają na kupieniu jakiejś fury, a te z kolei wymagają grindowania hajsu, co jest dla mnie trochę pozbawione sensu. Czemu kupno fury ma być questem pobocznym? Część, jeśli nie znakomita większość questów pobocznych, to po prostu techniczna fuszerka. Weźmy ten. Jedziesz i nagle światło zmienia się z nocy na dzień. Myślisz, że to jednorazowo? Nie, za każdym razem działo się to samo. Potem te samochody, które pojawiają się znikąd i czekają, aby wjechać ci przed maskę. No takich zagrań spodziewałbym się od studia Blast, a nie dewelopera, który tworzy mesjasza gier wideo. Kiepskie, słabe, żenujące. W końcu przestałem grać w te questy, bo szkoda mi było nerwów. Wrócę do nich za jakieś pół roku, jak poprawią grę, bo na tą chwilę nie ma to najmniejszego sensu. Oprawa Cyberpunka to dwie strony medalu. Z jednej strony pięknie zrobione miasto, fantastycznie wymodelowani bohaterowie pojawiający się w misjach głównych, na przykład Słodka Panam, która jest jedną z najlepiej zaprojektowanych damskich postaci ever. Nie tylko z wyglądu, ale i z głosu. Albo ten cybernetyczny typ, który zamiast twarzy ma jakieś wszczepione maszyny. Czy wreszcie Keanu Reeves, który... No okej, wyszedł tak sobie, no ale widać, że to Keanu, a nie Mietek Szcześniak. Wystarczy zerknąć, jaką uwagę przyłożono do detali, na przykład tatuaży postaci, pierwsza klasa. To samo na przykład z pojazdami, które mogłyby spokojnie być furkami w takiej Forza Horizon. Ich wnętrza, zegary, wszystko podświetlone i ruchome. Mistrzostwo. Również jak wspomniałem, miasto i lokacje robią wrażenie ilością asetów, architekturą czy dbałością o detale. Choć jest możliwość przewijania podróży, w których jesteśmy tylko pasażerami, nigdy tego nie robiłem. Wlepiałem się w okno i chłonąłem Night City. Świetne. Ale wystarczy wyjechać na pustkowie i tutaj już coś się sypie. Na przykład to, że w oddali na pustyni nomadów widzisz ulicę pełną samochodów jak w dzień powszedni na autostradzie koło Nowego Jorku. Ale gdy tylko próbujesz się do nich zbliżyć, samochody tajemniczo znikają. No kiepsko to wyszło. Raz, że znikają, a dwa, że na pustkowiach raczej tylu samochodów być nie powinno. Część z tekstur jest bardzo niskiej jakości, jakich nie powstydziłoby się PlayStation 2, co miejscami razi i jest w kontrze do wysokiej jakości tekstur głównych postaci. Pochwalić za to muszę muzykę. Ta z parady pod koniec gry przypominała mi najlepsze tuny Zakiry i Ghost in the Shell. Wypadło to znakomicie, bez dwóch zdań. No i teraz to, na co wszyscy czekali. Glicze, błędy i bugi. Tutaj z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich recenzentów 10 na 10 i tych, którzy zarzekają się, że nie widzieli żadnego buga w grze. Rozumiem, że dostaliście swoje kopie gry z przyszłości. Ja przynajmniej swoje zdanie mogę w tym miejscu potwierdzić faktycznymi gameplayami uwidaczniającymi konkretne problemy. O błędach mógłbym zrobić długi film. To, co tutaj obejrzycie, jest może 5% wszystkiego, co udało mi się zobaczyć. Jest przeświadczenie, że wersja PC jest pozbawiona błędów. Nic bardziej mylnego. Gdy robiłem testy do tech recenzji Cyberpunka, wykonywałem wiele czynności i sekwencji tak samo, dokładnie po 33 dla każdego testu i większość bugów potrafiłem skopiować w kolejnych testach, więc problemy nie są sporadyczne czy dziełem przypadku, tylko brakiem okiełznania silnika. Wersja ogrywana przeze mnie jest w zasadzie grą z Xbox One na wstecznej kompatybilności na Xbox Series X. Skoro już to wiadomo, to lecimy. Tutaj gościu w pozycji T. Pomyślisz, wgrasz zapis i będzie ok. Nie będzie. Próbowałem kilka razy, błąd pozostawał. Niestety strona techniczna silnika to całkowite partactwo. Jak leci? U ciebie niespecjalnie, nie? Zasięg rysowania obiektów to śmiech na sali. Dosłownie 5 metrów przed postacią znikąd pojawiają się obiekty, postacie czy pojazdy. Problemy z teksturami są tak częste, że szybko przestałem je zauważać, ale chyba nie o to tutaj chodzi. Czasami wychodzisz z samochodu i chodzisz w zwolnionym tempie, a jeszcze kiedy indziej energia sfiksowała się na 0% i przez jakiś czas byłem nieśmiertelny. Mógłbym wymieniać bez końca. Latające samochody, palce naszej postaci wiszące w powietrzu, przenikanie głównych postaci w misjach fabularnych przez drzwi, w zasadzie spacer po Night City przez 10 minut wręcz zapewnia przynajmniej kilka glitchy. O ile one aż tak bardzo nie wpływają na rozgrywkę, to niestety imersję psują, a co najgorsze, błędy się powtarzają. Nie zliczę, ile razy widziałem lewitujących przechodniów. Jest też wiele problemów w misjach fabularnych, więc tych zdawałoby się najbardziej dopieszczonych.
tej scenie gadamy raz z Keanu Reevesem, a później z pewnym Japończykiem i mamy kelnerkę, która przez cały czas trwania, no nie krótkiej rozmowy, stoi i patrzy w dal, a potem jakiś gościu wyjeżdża sobie na wrotkach. No słabe to w opór. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Dobra. O tego ziomka Szukaj chodzi, tak? Parkera albo Hellmana. To jest gość Ja muszę z odezwać się implantem do kilku hulajnogi znajomych i elektrycznej. odebrać przysługi. Tyle testowałeś tych hulajnóg, powinieneś wiedzieć przecież. Zadzwonię, gdy ludzie na W połowie gry Cyberpunk postanowił wyciszyć wszystkie postacie poboczne, więc gadali bez dźwięku i nie ruszali ustami. Niestety nic na tą przypadłość nie pomogło. Resetowałem, ładowałem, zapisywałem, dupa. W ten sposób przechodziłem trochę mniej niż pół gry, w tym cały finał, gdy V gadał z samymi brzuchomówcami. Czasami blokował się efekt uszkodzonego chipu i tak przez pół godziny grałem na czymś, co wręcz zmuszało do wymiotów. Często wali się interfejs, ikonki zaczynają się nakładać na siebie. Ja wiem, że ktoś może napisać wejdź do trybu foto i będzie ok. Nie będzie ok. Gra jest zepsuta i tyle. Nie powinienem nawet myśleć o wchodzeniu do trybu foto, aby grę naprawiać za dewelopera. Najlepsze jest to, że te błędy są w najnowszej, aktualnie spatchowanej wersji na tą chwilę 1.04. Jak było wcześniej, możecie ocenić na moim streamie. Zebrałem też kompilację glitchy w innym filmie, do którego tutaj odsyłam. Jeśli chodzi o techniczną stronę gry z konsoli, jest bardzo źle. I tak miałem to ułatwienie, że grałem na Xbox Series X. Na PlayStation 4 i Xbox One podobno dzieją się dantejskie sceny, jeśli chodzi o płynność. No dobrze, jeszcze kilka słów o płynności. Na Xbox Series X nie miałem problemu. Są dwa tryby, Quality i Performance. Grałem na Quality i tak sprezentował się wykres klatek na sekundę, także dramatu tutaj nie było. Cyberpunk 2077 był nahypowaną grą do granic możliwości. Czy spełniła swoje obietnice? Nie do końca. Nie nazwałbym gry mesjaszem gier wideo. Największą i najlepszą produkcją ever. Wyszła gra dobra. Miejscami troszkę lepsza niż dobra, ale z technicznymi problemami, które oceny powinny sporo obniżyć. Niestety nie trafia do mnie narracja, że za 3 miesiące się naprawi, albo jesteśmy świadomi problemów. Skoro tak, to czemu gra wyszła teraz, a nie 3 miesiące później? Czy warto zagrać? Tak. Ale nie teraz. Jeśli możesz, poczekaj ze 3-4 miesiące, uspokoi się sraczka z patchami, które są wypluwane jeden po drugim i zajmują po kilkadziesiąt gigabajtów, lub poczekaj na wersję goty, o ile taka się kiedykolwiek pojawi. Fabularnie gra się broni bez najmniejszego problemu. Oprawa potrafi zrobić w wielu miejscach ogromne wrażenie. Zadania poboczne niestety nierówne. Technicznie padaka na całej linii. Mam wrażenie, że przy produkcji Cyberpunka najpierw zrobiono całą oś fabularną, skrypty, dopieszczono każdą główną misję, a potem obtoczono to w nijakich elementach, aby to jakoś wyglądało. I taki jest Cyberpunk. Na zewnątrz to tarta buła, ale w środku kryje się znakomity schaboszczak. Tylko, że ten schaboszczak jest na razie na ładnym plakacie, a ty masz na talerzu póki co przystawkę z kiszonego ogóra, który trochę śmierdzi, ale od biedy można nim zagryźć. No to mów, co będzie na obiadek. Już się nie mogę doczekać. Z marcheweczką? Wspaniale. Z marcheweczką? Wspaniale. A jego kumpel leży. Kumpel czy kumpela? Leży obok niego tego trup. No, spoko. Zawsze warto być dobrym człowiekiem, nie? I tak bym podsumował Cyberpunka 2077.